Co robisz? Reanimuję floksy. Trzeba je reanimować? Ja myślałem, że ty kopiec kleta zasypujesz. Dzień dobry, drodzy telewidzowie. Dzień dobry. Witamy Was niezwykle uprzejmie i serdecznie w kolejnym odcinku jakiejś wspaniałej telenoweli. Oczywiście żartowałem. Kochani widzowie, mamy gorącą prośbę do osób, które oglądają, a nie subskrybują. Zasubskrybujcie kanał. Na wstępie przedstawię nas. Obok mnie tradycyjnie Beata. Obok mnie tradycyjnie Irek. Jak co tydzień zaglądamy na naszą wiejską działkę, czyli miejsce, gdzie rosną nasze rośliny. Ale też króluje dobry humor, cisza i spokój, których trochę nam brakuje w mieście. Pokażemy, co robimy, żeby ogarnąć ten kawałek ziemi tak zwyczajnie, po swojemu. Zobaczymy, co urosło, a czego ewentualnie trzeba pilnować, żeby za bardzo się nie rozpanoszyło. Ja tylko dodam, że w ostatnim tygodniu padał deszcz. Tak. Co padał chyba ze 2 dni, dość Jak obficie. dobrze, tak. Z czego bardzo się szczęśliwi, wręcz cieszymy, szczęśliwi jesteśmy. No, ale mógłby jeszcze popadać, bo nadal jest, kurczę, sucho. Bardzo. A Mimo to jest plus. A wiesz, jaki jest minus? deszczu? Nie deszczu, jakiego deszczu. No to nie wiem o czym. Są przymrozki w nocy są, A. nadal. No tak. To tak. nie jest Z dobre, tego się nie cieszymy. ale to jest kwiecień, plecień. Co przeplata. Trochę zimy, trochę lata. Trzeba z tym żyć? Tak jest, kochani widzowie, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie coś dobrego do picia i zostańcie z nami do końca. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Idziemy zobaczyć psi zęba. Psi zęby. No proszę, dają sobie radę. Świetnie. Ale jeszcze nie, znaczy widać już łebki kwiatowe, ale niestety jeszcze kwiatów takich stricte nie ma. Więc czekamy, aż się pojawią. Piękne są, piękne. Tfu, tfu. Na psa urok. Psi ząbki na psa urok. A tutaj, zobaczcie, to wszystko tutaj mamy był wiatr i pozwalało witki z brzus. Irek się zabrał za pracę, zbiera i to tak mówili. Irek, pamiętasz jak mówili? Kupcie sobie działkę, będziecie sobie siedzieć i odpoczywać. No, jak usiądziecie na leżaku, tu cały czas jest coś co nie przewidujemy. Jak jechaliśmy tutaj, to nie przewidywaliśmy, że będziemy sprzątać witki. A zobaczcie, podejdź Bartka bliżej. Pokaż, ile tych witek jest. Na tym podejście bardzo dobrze widać. No tak, ale i tutaj przed podestem i no całe po prostu podwórko jest w witkach. tak, i tam nie z mamy tyłu liści. też. To mamy witki. Bata, a gdzie jest ta kula? Się wywaliła, A wiedziałaś o tym? tak? Bo w ubiegłym tygodniu się wywaliła i leży o tutaj. To co, Widzisz? rezygnujemy z tego? Znaczy właśnie ja się zastanawiam, bo ja bym chciała, bo mi się podoba ta kula na tym. To trzeba by było tu jakąś ozdobę inną postawić może. Co? Kochani widzowie, do Was mamy pytanie. Co tutaj postawić na tym piedestale? Na piedestale. No tak, no. Zamiast tej kuli, nie? Bo ta kula już się rozlatuje. Tak, ona Pokazywałaś już ma tą kilka kulę? lat. Pokazywałam. No. Jeszcze raz tutaj, może bliżej. Napiszcie w komentarzu, dobrze? Tak, Co Wy napiszcie. byście tutaj postawili, co byście Tak, nam może radzili? macie jakieś pomysły, które moglibyście nam podsunąć. A ja tymczasem biorę się za sprzątanie witek. Tak, bardzo proszę. Rób, a ja pójdę jeszcze na tył i zobaczę, jak idzie tej hortensji pnącej. Tutaj oczywiście ciemierniki. Super. Mi się bardzo podoba ten. Ma piękne kolory ten. Cudne. One wszystkie mają ładne kolory, ale ten jakoś tak skradł moje serce.
Dobra, idziemy. Tutaj też jest te patyczki. I oczywiście co? Kopiec kreta. To gówniarze małe, no. Wiecznie muszą tutaj nabroić. O, pięknie. Zaraz, może złapiemy, bo tutaj jest słoneczko. Pięknie. No, już sobie tutaj dobrze radzi. Super. A jak przywarka? Przywarka też zaczęła rosnąć, ale bardzo dobrze. Rododendrony też się mają nieźle. Irek jak podlewał, praktycznie co tydzień je podlewa, jak tu przyjeżdżamy. I mają się dobrze. Nawet i tutaj o gałązki. Ale dobra. A jak, jeszcze zobaczymy jak ta jodła. No chyba dalej nie leci. Kurczę. Mogłaby nie lecieć. A tutaj jak? Świerk. No to miejsce, które było takie brązowawe. Tutaj co jest? No to jest brązowa. Jeszcze azalię zobaczymy. No ma pączki. Może zakwitnie. A perukowce jeszcze nie wystartowały. Jeszcze za wcześnie. No i tutaj kosodrzewina. Chyba poprawiła jej się kondycja. Wygląda całkiem nieźle. Irek ją pryskał. Chyba 2 odcinki wstecz. I może ją uchroni przed tym, żeby chorowała. No dobrze, to by było na tyle. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. Co ty znowu sypałaś? Kompost? Jak to znowu? No w ubiegłym tygodniu też chyba sypałaś. Nie, no właśnie w ubiegłym tygodniu nie sypałam. A, to w ubiegłym tygodniu miałaś sypać. Tak, ale nie posypałam, bo doszłam do wniosku, że jeszcze będę sporo rzeczy tam do kompostu dokładać i nie posypałam. Myślisz, że jakiś efekt jest, jeśli tym posypiesz? Szybciej się kompostuje? Tak. Sprawdziłaś to? Tak, bo już kiedyś sypałam. I to, znaczy ja staram się tym nie sypać, tylko że teraz po jesieni dużo żeśmy zgrabili tych różnego rodzaju roślinek uschniętych i tam były i grubsze gałązki, i cieńsze. Poza tym jest dosyć sucho, ten kompost jednak jest dosyć suchy. Ja go zaraz podleję. No tak, ale mimo wszystko, no fajnie, że go podlejesz, ale on jest suchy, więc no postanowiłam dlatego go postanowiłam posypać. A tak jak mówię, ja sprawdziłam już to parokrotnie i działa. To dobrze. Bo teoretycznie można na start taki posypać starym kompostem. Też będzie dobrze, ale to troszkę szybciej zadziała. Jak to starym, czyli co, wyjąć ten spod spodu, który już się skompostował i posypać go? Na wierzchu można. Aha. I wtedy ta pryzma pójdzie szybciej. Kurde. No No. i to już dowiedziałem się czegoś ciekawego. No tak, no człowiek co i róż się dowiaduje jakichś ciekawych rzeczy. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. Co robisz? Reanimuję floksy. Trzeba je reanimować? Ja myślałem, że ty kopiec kreta zasypujesz. No rozgarniam kopce kreta, bo ja już i tak trochę rozgarnęłam. Ale ten gówniarz mały znowu przyszedł i dokopał. Czyli, I to czekaj, tak przy okazji spytam, czy to znaczy, że już wszystkie kopce kreta są ogarnięte? Nie, bo tam jeszcze za tobą jest Jaki gówniarz przyszedł? kret. A, kret.
Gówniarze, bo to pewnie nie jeden, a może i jeden. Choina ich wie. Nie wiem, ale I- tutaj już mi właśnie Myślisz, że to jeden kret może tak po całej działce szaleć? może. Kurczę. Może, tak myślę. No i właśnie tutaj próbowałam, wyczyściłam te floksy, rozgarnęłam ziemię, no to przyszedł i znowu mi dokopał. Cały łobuz, no. No, Gówniarz, łobuziak tak? jak Gówniarz? gówniarz, no, Kurde, no. gówniarz, no. No szkoda mi tych floksów, kurczę, no. One przetrzymały zimę, tak? Tak, przetrzymały. I co ciekawe, chyba właśnie były przykryte były tą ziemią, co on tutaj nakopał. A powiedz mi, czy ta hortensja tutaj, która rośnie, przy której kucasz, to ona już puszcza? Nie, w ogóle jeszcze nawet nie drgnęła. O nie, drgnęła! Tak? Drgnęła. Ojejku. Tak, tutaj ma takiego malutkiego pączka. Tak. Ona już ruszyła. To są takie jeszcze miniaturowe, ale widać, bo już są czerwone. O patrz, no widzisz, to sprowokowałeś mnie do tego, żebym się przejrzała mocniej. No to może jeszcze powinnaś inne zobaczyć. No to idziemy tam do tej. Też tak, nie wszędzie, ale już gdzieniegdzie ma. Tutaj ma już spore. Ta to jest straszna sierota. Najpiękniejsza była. Była najpiękniejsza, najbardziej taka rozłożysta Największa. i największa, tak. Tak, a tutaj też są pączki. Takie Już widzę radość na twojej twarzy. Tak, bardzo. A jeszcze zobaczymy tą. Też, kochana! Ty, no ta to już ma listki normalnie. Dobrze, to ja teraz zaproszę cię, chodźmy, zobaczmy tą największą. Poproszę cię, żebyśmy poszli, dobrze? No. Po drodze tulipanki. Już są Kwiaty. łebki na wierzchu. Także oj trawa. Lada moment. Może w przyszłym tygodniu będą. No i? Czekaj. Dostrzegłaś coś? Jeszcze nie. Ale to wiesz, co to wzrok już nie ten. Okularów nie wzięłaś. Nie noszę okularów. Aha. Nie, jeszcze na tyle widzę, że widzę bez okularów. Bardzo mało, ale już gdzieniegdzie zaczynają się pojawiać. Wiesz, że u nas wszystko później. Tak, u nas później, tak. Przynajmniej 2 tygodnie później. Ale jestem bardzo, bardzo zaskoczona jestem tamtą. No tamta ma już normalnie listki. Ta bardzo, bardzo niewiele ma tych punkcików takich startowych. Ona jest największa. Jeszcze To jest na nią największa chyba nasza hortensja, Chyba prawda? na nią przyjdzie jeszcze czas. Tutaj ma, ale to mówię, to jest bardzo mało. Tamte inne mają więcej tych punktów. A najwięcej ma właśnie tamta. Jestem w szoku Pod wrażeniem. i się cieszę. Tak. Oby tylko przymrozki ich nie potraktowały. Dadzą sobie radę, o co nieraz były przymrozki, jak one już startowały. No i co teraz wymyśliłaś? Piwonie. Zobaczcie. Tutaj. No proszę bardzo. Widzimy, widzimy. Tak. Piękne. Ale jakie grubasy. Te inny rodzaj. I te są takie małe badylki, cieniutkie. A tamte normalnie grubasy. Super. A tutaj chyba mam, o ile się nie mylę, igłę Kleopatry. Taka roślinka o takiej właśnie nazwie. Igła Kleopatry. Bo ona mi rosła. Mama mi ją dała. Dostałam od rodziców, podkreślam. Jeszcze raz, bo ja nie słyszałem. Dostaliśmy od rodziców tą igłę Kleopatry. I ona tak jakby zaniknęła. I w ubiegłym roku jej nie było. Ale teraz patrzę, że są 2. A w Żoszce nie przeżyły.
Wiesz co? Gdzieniegdzie przeżyły. Ta część przeżyła. Tutaj jest zielone, a to ten środek, Połowicznie. tak, szkoda, kurczę, no. Tak się dobrze trzymały. No trudno, no. Ogród żyje, tak? Jedno zamiera, drugie się rodzi. się rozrasta, albo się kupuje nowe, dosadza się i żyje. No i chyba wiązaj trzeba przyciąć. Co o tym sądzisz? Nie wiem, ja bym go zostawiła, Dlaczego? bo on jest piękny taki, jaki jest. Ale on dużo cienia przez niego jest, wiesz? No jest sporo, to fakt. Ale i tak będzie cień, i tak będzie cień. To jak my byśmy musieli Nie, go... jeżeli go przytniemy, zależy w jakim stopniu go przytniemy. A, no Jeżeli właśnie. przytniemy go sporo, no to będzie więcej słońca. A ja bym go tak nie chciała za mocno przycinać, bo on jest przepiękny. A jak go tak obsmyczymy, to już nie będzie taki ładny. Dobrze, twoja decyzja, szefowa. Nasza wspólna. Tak? Tak, Kurczę, nie wiedziałem, że też mam tu głos. oczywiście. Dobrze. Drodzy widzowie, i w ten oto sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo uprzejmie dziękujemy Wam za oglądanie, że wytrwaliście do końca. No i cóż, prosimy Was o komentarz. Napiszcie komentarz, odnieście się do czegoś, co widzieliście w dzisiejszym odcinku. Na przykład, co możemy postawić tutaj zamiast tej kuli, która już zakończyła swój żywot. Jak to Irek powiedział, na piedestale. Jak piedestale? Ja powiedziałem piedestale? Czy nie? Jak powiedziałem? Piedestał? Nie pamiętasz? Piedestale. Nie martw się, oni pamiętają. Nie muszą cofać. Ale ty też masz tak, że pamiętasz lepiej, co było 10 lat temu niż wczoraj? Różnie bywa. Różnie bywa, tak. Nie, tutaj ta nasza pamięć to jest taka Ulotna. krótkotrwała bardzo. Dobrze. Źle się dzieje. Wychyl się trochę, bo żeby cię było widać. A to ja wolę być na drugim planie zawsze. Kochani, widzimy się w niedzielę o godzinie 10. Jak oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem. Podajcie film dalej. Zostawcie łapkę w górę. Najlepiej. Zasubskrybujcie, o ile nie subskrybujecie. No i tak jak mówiłem wcześniej, napiszcie komentarz. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamy. Serduszko, papa. I'm a traveling spirit. I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me